Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzichu Jurek, który dzisiaj ubrał sobie zieloną, żabczaną czopkę z takimi łokami. Z takimi łokami czopkę sobie ubrał i pali jakąś osmańską faję z zielonym dymem. Nie wiadomo, co on tam kopci, ale w to nie wnikamy. Słuchajcie, dzisiaj chciałem troszeczkę poruszyć tematu śmieci na brzegach. To jest, spotyka się teraz w internecie, ludzie nurkują, chodzą, są akcje sprzątania brzegów, sprzątania jezior i wiecie co, szanujcie to po prostu, weźcie te śmieci ze sobą do domu, to dużo nie kosztuje, tam macie kosze, wrzućcie to do kosza albo sąsiadowi podrzućcie, nie zostawiajcie tego na brzegach jezior, rzek czy oceanów. Teraz Wam powiem kilka słów na temat plastiku. Głównie chodzi mi o plastik. Wiadomo, że puszka, papier to kiedyś tam się rozłoży w tej, no chociaż teraz te puszki powlekane to one długo się rozkładają, ale nie tak długo jak plastik, który ponad 100 lat musi się po prostu rozkładać. I teraz plastik możemy podzielić sobie na takie grupy plastiki, które nam szkodzą, które emitują, na przykład są plastiki takie, które są wytworzone z substancji trujących, gazujących, które są dla nas trujące i gazujące. To możemy na przykład w taką reklamówkę wytworzoną, kiedyś były takie reklamówki, jak się je otwierało, to one śmierdziały. Dopiero później zrobili te reklamówki takie specjalne do żywności, ale kiedyś pakowali w zwykłą reklamówkę i ona aż śmierdziało. I tam właśnie były, nie pamiętam dokładnie nazw tego, w każdym razie tam z tego do mięsa, do jedzenia, do atmosfery, do wody przenikały te substancje trujące, które normalnie nas trują, trucizna. No i drugie to są plastiki, które nas nie trują, nie emitują żadnego syfu, ale po prostu one są obojętne dla naszego organizmu, do tego jeszcze dojdziemy. W każdym bądź razie nieobojętne są dla ryb i innych stworów żyjących na ziemi, no i oczywiście dla człowieka też nie są obojętne. Chciałem także pokazać Wam parę takich zdjęć. O, proszę bardzo, robiliśmy sobie imprezę na rybach. Nie mówię, że wszystkie śmieci nad jeziorem są po wędkarzach. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, ale można odróżnić wędkarskie śmieci od śmieci takich właśnie, ktoś sobie robił bibę, imprezę i taki syf zostawił. No i taki widoczek. Przyjeżdżacie nad jezioro, siadacie na miejscu, którym zawsze łowicie i po weekendzie macie, proszę bardzo, taki widoczek. O, tutaj buteleczki, elegancko śmierdzi w koło, wszystko zryte i nie wiadomo, co tam jeszcze do tej wody było wrzucane. Chcecie takich widoków? Nie wierzę, żeby ktoś chciał przyjechać na ryby i w takich okolicznościach przyrody łowić ryby. Jedziemy na ryby, żeby odpocząć, a nie po to, żeby się wkurzać. Także pamiętajcie, wszyscy, którzy jadą, zabierajmy śmieci do domu. Przywozimy żarcie, mamy 20 kg torbę. Po zeżarciu mamy torbę 10 kg. Czyli jest miejsce, żeby te śmieci po prostu zabrać. Albo chociaż pozbierajmy i wyrzućmy obok do śmietników, które często stoją albo są zrobione, bo koła PZW widziałem, wieszają worki na takich stojakach i trzeba wziąć po prostu to i po wędkowaniu to wyrzucić. I tu nie ma żadnego, że tego. Po prostu lenie śmierdzące i syfiarze. No, nie mówię, że to sami wędkarze oczywiście. W każdym bądź razie zobaczcie, jak to się dzieje i jaki może być tego skutek. Otóż skutek może być taki. Chcemy doprowadzić do tego? Te śmieci, które tutaj widzicie na brzegach, one są współwinne właśnie temu widokowi na zdjęciu, co przedstawia to zdjęcie po prawej stronie. Śnięta rybka oczywiście. My chcemy je łowić, a nie chcemy zabijać, ale pośrednio przyczyniamy się, wyrzucając śmieci na brzeg, przyczyniamy się do zabijania tych ryb, a
tym samym i siebie. Zaraz wam wszystko wyślimacie. Czy pan się zgadza, panie Juras? Milczy. Kiełbasę sobie pan podejrzy i może gadane pan jakieś dostanie. A z panem Jurasem to jest. Ważne, że jest do kogo się odezwać. Dobra, teraz tak, zaczęliśmy od śmieci, które wyrzucamy sobie nad jeziorami, wyrzucamy do rzek i patrzcie, do czego to prowadzi. Wyrzucone śmieci do rzek trafiają gdzie? Trafiają do oceanów. To jest widok oceanu, spod powierzchni oceanu, jakie są śmieci. Ja tutaj pływając na wyspy indonezyjskie różnego rodzaju, płynę przez na przykład Ocean Indyjski i widzę takie całe, może nie ławice śmieci, nie wiem jak to nazwać, ale takie drogi, jakby tak jak prądy morskie unoszą te śmieci, tak jest normalnie autostrada śmieci. Ja przepływaliśmy łodzią właśnie przez te autostrady śmieci i tam dosłownie płynie wszystko co chcecie. Zobaczcie tutaj morza, nie tylko żółwie są zagrożone, są i ryby, i ssaki, wszystko jest zagrożone. Zobaczcie, taka głupia reklamówka może być śmiertelną pułapką, na przykład na takiego żółwia oczywiście. I tutaj to, co wam mówiłem, takie ławice, dajmy na to, czy jak to nazwać, autostrady wodne, morskie autostrady śmieci, po prostu one sobie przepływają, tak jak prądy morskie je niosą. Teraz trafiają do jednego zbiorczego punktu, to się nazywa Wyspa Śmieci na Oceanie Spokojnym i po prostu sobie ta wyspa tam jest i morduje stworki nasze morskie, które byśmy sobie chcieli oglądać. A co do ryb, bo o rybach mowa. Słuchajcie, teraz wam powiem coś o mikroplastiku. Mikroplastik, tak jak tutaj jest, mikroplastik wykryto w ludzkiej krwi. Skąd on się tam dostał? Skąd mógł się dostać ten mikroplastik? Mógł się dostać z wody. Czyli woda, którą pijemy, może być skażona mikroplastikiem. Mógł się dostać oczywiście z ryb. Tutaj macie całą drogę dostawania się mikroplastiku. Mówimy mikroplastik, to jest cząsteczka mniejsza niż 5 mm. To już jest mikroplastik. Tak? Mikroplastik i teraz słuchajcie, zobaczcie, tutaj wam troszeczkę wyślimaczę. Nie wiem, czy widzicie mój wskaźnik, bo teraz nie pamiętam, czy mam mój wskaźnik. W każdym bądź razie możecie sobie zobaczyć po prawej stronie tutaj mamy źródła lądowe, to są fabryki i zanieczyszczone brzegi. Linia brzegowa, czyli linia brzegowa. Jeżeli zostawiamy ten plastik na tej linii brzegowej, co się z nim dalej dzieje? O fabrykach i innych pierdołach nie będę wspominał, bo wiecie, co fabryki robią. I teraz zobaczcie, jak niszczeje, przez co niszczeje plastik. Czasami mówimy tak, nie zostawiaj tego na słońcu, bo to skruszeje i zniszczeje. I właśnie tak się tworzy mikroplastik. Pozostawiony na słońcu, tutaj mamy procesy, tak? Degradacji plastiku, czyli torba taka, uczyjmy się na takiej reklamówce, taką bardzo często w sklepie mamy takie reklamówki. Bierzemy bezwiednie po 2, po 3, bo to śmierdzi, bo to tego i wyrzucamy do śmieci. I teraz patrzcie. Miałem gdzieś tu wodę. O, dobra, byłem przy źródle. Tego plastiku chyba mam za dużo i dlatego mi tak na gardło zachodzi. Dobrze. I teraz tak. I ten słońce kruszy plastik, jakieś procesy natury, tutaj akurat jakieś monsuny, tornada, pocieranie, wrzucanie go, wiecie, woda z niego może go rozdzierać, wypłukiwać. Deszcze to są takie transportery tego plastiku, one się dostają do wody, mogą parować z wodą
i znowu spadać w innym miejscu. Także jeżeli będziemy dbali o środowisko w naszym kraju, to nie znaczy, że tego mikroplastiku nie będzie, bo on przyjdzie na przykład z deszczem, z burzą, która nadciągnie, dajmy na to, jakieś prądy takie z nad Afryki, jakieś prądy nadejdą i tam będzie pełno tego mikroplastiku i ona dostaje się do nas, dostaje się do gleby i dostaje się do wód gruntowych. Ja mam swoje zdanie, to powiem Wam na końcu na temat mikroplastiku. W każdym bądź razie tak jest pokazane i tak uczeni dochodzą prawdy do tego plastiku. I teraz zobaczcie, ten plastik jest rozdrabniany, tak jak tutaj widzicie, na powierzchni morza pływają takie wielkie i w każdej, dajmy na to, termoklinie, czy tam ulega to fragmentacji na mniejsze i toń wodna opada na dno, akumuluje się na dno w postaci takich małych granulek. Bardzo często na indonezyjskich plażach jest masa makroplastiku, czyli tego dużego plastiku, butelek, czegokolwiek tylko chcecie, sandały, co tylko chcecie. No i też widziałem masę takiego mikroplastiku, jak tutaj na tej łyżeczce jest pokazany. Normalnie, bo w Indonezji plaże są, nie wszystkie, ale dużo plaż jest po prostu powulkanicznych czarnych, ale jak się dobrze przyjrzycie, to one będą miały właśnie takie kolory, jak tutaj na łyżeczce, tak? Dosłownie widać różnego rodzaju czerwone, białe, niebieskie, różnego rodzaju granulki plastiku w tym czarnym piasku plażowym. I teraz tak. I teraz akumuluje się w dnie. Bioakumulacja mikroplastiku to chodzi o to, że w nas, w rybach i w każdym innym żyjątku na całym świecie to jest bioakumulacja, czyli ryby zjadają plastik. Ja nie wiem, teraz mam takie zdjęcie, ale tu tego zdjęcia nie wrzuciłem. No i to szkoda, nie będę robił tego. Wrzucę przy obróbce. Wrzucę Wam takie przy obróbce. Po prostu jest ryba, która była nafaszerowana plastikiem, który sama zjadła. Wiecie, że ryba nie myśli, ale swoje wie. I jeżeli coś jej się błyszczy, coś jej się miga, to ona to kojarzy z jedzeniem i wciąga ten plastik. Także może akumulować się w rybach. I mówimy o mikroplastików, ale chociaż makroplastik ryby też oczywiście, że pożerają, bo w żołądkach można spotkać u ryby jakieś plastikowe elementy, można spotkać kamyczki, różnego rodzaju takie dziwne rzeczy. Mówimy mikroplastik, przenika do ryby, my zjadamy tą rybę i teraz o co tu chodzi? A jeszcze Wam powiem tutaj w Indonezji, jak jechałem kiedyś i była taka rybacka osada i tam widziałem, że ryby suszyli na sitach, takie małe rybki poławiane tutaj przy brzegach. One mają jakieś, to był taki miks rybek, to tam było dużo, w każdym bądź razie nie były większe jak 8 cm i poszedłem zobaczyć, jak to się suszy te ryby, nie? I teraz zasuwam tam patrzę na te sita i tak, a tutaj normalnie między tymi rybami pełno takich plastikowych, wiecie, plastikowych różnego rodzaju widelczyki, łyżeczki plastikowe, kawałki butelek, nakrętki i tam ci ludzie, którzy pracują w tej firmie, zamiast sortować na przykład ryby gatunkowo, nie, bo jedne są droższe, drugie są tańsze, żeby sortować te ryby gatunkowo, to oni najpierw co robią? Sortują te ryby z plastiku. Dokładnie tak. Oni zaciągając sieciami ławice rybek, zaciągają masę plastiku. Plaże Indonezji, nie tylko Indonezji, bo całej Azji, Afryki i Indie to są zagłębia plastikowe, tam plastiku jest masa. Nawet na Bali, jak jedziecie, to plaże komercyjne są sprzątane, a z drugiej strony Bali plaże są zasyfione plastikami różnego rodzaju i kalibru. A jeszcze Wam powiem, że byłem na takiej wyspie, gdzie dopływasz na wyspę i ona jest, patrzysz
wpływasz na nią, to zero plastiku, czyściutkie plaże, biały piasek. Niesamowite, plaża jest mała, więc uprzedłem plażę w koło i wiecie, gdzie znalazłem ten plastik? Plastik, który tutaj na tej plaży zbierali, przenosili na drugą część plaży, która już nie jest turystyczna. Także znalazłem zwały plastiku, bo z wyspy nikt tego plastiku przewozić nie będzie. Oczywiście palą ten plastik. Ten syf z tego plastiku dostaje się do atmosfery, później spada do nas na nasze grządki kwiatowe, na nasze rabatki kwiatowe, grządki z warzywami, które my ochoczo sobie wpylamy, tak? Także taka dygresja. I teraz powiem Wam o tym, są jakieś badania zrobione, że mikroplastik dostaje się do nas, do naszego układu krwionośnego, gdzie rozprowadzane jest do mózgu i do wszystkich komórek, gdzie dociera krew. Teraz moje zdanie jest takie, słuchajcie, plastik jest dla nas obojętny. Jeżeli zjemy ten plastik, nasz kwas solny tego plastiku po prostu nie rozłoży. My go wydalimy tak, jak go zjedliśmy. W jaki sposób on się dostaje, niby się dostaje do krwi? Ja nie jestem w 100% przekonany, że tak jest, bo gdyby tak było, to byśmy mieli wielkie problemy zdrowotne, typu poblokowałby nam mózg, wątrobę. Czy tak się dzieje, czy tak się nie dzieje, tego jeszcze nikt nie ustalił, ale ustalili, że dostaje się do naszej krwi, tak? Jeżeli by tak było, no to ktoś, kto żyje w takim zagłębiu plastikowym, w sensie, gdzie dużo tego plastiku jest, to on powinien już mieć zakorkowane te wszystkie te żyłki, nieżyłki, bo na przykład tego plastiku nasz organizm nie jest w stanie usunąć, tak? Flaszkę miażdżycową można usunąć, ale plastiku na przykład nie usuniesz. To, że nie mamy na przykład jakiegoś wysypki czy cokolwiek od plastiku, bo on jest dla naszego organizmu obojętny. On może krążyć na przykład po całym organizmie i gdzieś się odkładać, na przykład wątroba. Takie są zdania uczonych. Ja nie jestem 100% przekonany, że plastik przeniknie do naszej krwi. No nie jestem mądrzejszy od uczonych, ale zobaczymy, czas pokaże. Dzisiejszy wykład miał na celu powiedzenie tego: nie śmiećmy, zostawiajmy łowiska eleganckie, tak jak je zastaliśmy. Jeżeli możemy, to posprzątajmy łowisko tak, żeby kolega, który po nas przyjdzie, nie musiał albo powiedzieć: sorry, to nie ja. Zresztą są jakieś ustawy, że jeżeli zaczynasz łowić na jakimś łowisku, to są ustawy PZW, przed wędkowaniem powinieneś posprzątać to łowisko. Czy to robimy? Ja oczywiście, jeżeli takie syfy widziałem, to oczywiście sprzątałem 10 metrów w jedną i 10 metrów w drugą, no i czasami nawet przeszedłem się więcej, jeżeli widziałem, że śmieci jest dużo. Pozbierałem je do wora i zabrałem do domu i wyrzuciłem je u sąsiada w koszu. Także lepiej wyrzucić sąsiadowi do kosza, niż zostawić to na łowisku. Myślę, że nie chcę Was uświadamiać, bo Wy sami wiecie, bo nie mówię o samych wędkarzach, ale o turystach i innych, którzy korzystają. Jest teraz coraz więcej turystyki, są kajakarze, oni tak samo robią sobie spływy kajakowe i śmiecą. Są ci, jak oni, co łażą tam, w koło jeziora sobie robią trasy i łażą, oni też śmiecą. Turyści, którzy przyjeżdżają na piknik, no i tam turyści i ludzie, którzy sobie też przyjeżdżają zrobić jakiegoś grilla i zostawiają syf. Odjeżdżają, przychodzi wędkarz i się denerwuje. Także pamiętajcie o tym. Pozdrawiam Was serdecznie. Gdzieś tam wrzucę Wam tą rybę z tymi plastikami wewnątrz. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale nie możemy truć ryby, bo jak będziemy truli ryby i środowisko, to jednocześnie zatruwamy sami siebie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie. Hej.